Dzień drugi zaczynamy od wjazdu na szczyt 30 Rockefeller Plaza, znanego też jako Comcast Building. Ponieważ bilety zakupiliśmy wcześniej, korzystając z New York Passa, nie musieliśmy stać w kolejce i udaliśmy się wprost do wind. Po drodze przeszliśmy jeszcze przez salę opisującą historię budynku. Między innymi dowiedzieć się można w niej było, że budowa rozpoczęła się w 1931 roku i zakończyła w 1933. Warto również podkreślić, że bardzo znane zdjęcie budowniczych siedzących na belce zostało wykonane właśnie w trakcie tej budowy. Circumstances. Thousands of laborers and tradesmen, architects, engineers, artisans and Dalej jest sala z filmem, gdzie sam Lester Holt opowiada o historii nie tyle budynku, co jego najemców. Powiem szczerze, nie był on specjalnie porywający i trwał zaledwie kilka minut. We here at NBC Universal feel lucky to come to work here every day, and we're very proud to be a part of this historic landmark. Po przejściu tego etapu wreszcie dochodzimy do windy. Welcome to Top of the Rock. Po przejechaniu 67 pięter trafiamy prawie na sam szczyt tego 70-piętrowego budynku. Resztę musimy pokonać schodami. Tutaj widać pierwsze ujęcie panoramy Manhattanu z widokiem na Central Park. Wieżowce, które zasłaniają widok, znajdują się głównie na 57 ulicy, czyli tzw. Billionaires Row, czyli ulicy, na której wybudowane są jedne z najdroższych i najwyższych wieżowców na świecie. A tutaj patrzymy w przeciwnym kierunku, to znaczy w stronę Dolnego Manhattanu. Zobaczyć tutaj możemy takie budynki jak MetLife, który jest zaraz obok Central Station, Empire State Building, na który w późniejszej części dnia wjadę, czy w oddali Statuę Wolności.
No i zjeżdżamy na dół. Jeśli chodzi o przemieszczanie się po Nowym Jorku, według mnie najlepszą metodą jest podróż metrem. Może nie jest to za czysty środek lokomocji, ale przy wszechobecnych korkach na drogach metro jest bardzo wygodnym i szybkim środkiem komunikacji. Chodząc po mieście, widać było sporo takich punktów, gdzie ponoć można było pobrać za darmo próbki do testów covidowych. Czy tak było, nie wiem. Mijając niektóre z tych punktów, zadawałem sobie pytanie, że jeśli nawet próbki rzeczywiście były pobierane, jaka była ich dokładność przy przechowywaniu w tak prowizorycznym punkcie. Niestety nie udało nam się zobaczyć budynku Flatiron w pełnej okazałości ze względu na rusztowania, ale coś i tak było widać. Jest to ponad 100-letni budynek, swego czasu najwyższy w Nowym Jorku, umiejscowiony na trójkątnej działce. Nazwa ponoć pochodzi od podobieństwa do żelazka. I zaraz obok znajduje się sklep z różnymi gadżetami ze świata Harry'ego Pottera. Zajmuje on 2 poziomy i jest olbrzymi.
Dodatkowo na miejscu jest kawiarnia, gdzie można kupić słodkości i napoje inspirowane książkami. Na przykład takie piwo kremowe. W cenie był też kufer. Dalej dzielnicą Greenwich Village kierujemy się do miejsca, z którego widać tak zwane mieszkanie przyjaciół, a dokładniej róg budynku, który został wykorzystany jako ujęcie prezentujące akcję tego popularnego serialu. Muszę przyznać, że wiele z budynków w tej dzielnicy przypominało mi te, które widziałem w wielu amerykańskich filmach, w szczególności w tych z lat 80. i 90. I Starbucks, który zupełnie nie wygląda jak Starbucks w dzielnicy Chelsea.
żywo zobaczyć proces palenia kawy. No i kończymy dzień wjazdem na kolejny wieżowiec. Tym razem jest to Empire State Building. Sporym zaskoczeniem była kontrola niemal jak na lotnisku. Sekcja historii budynku była na pewno bardziej rozbudowana niż ta wcześniejsza w Comcast Building. Jak głosi napis na ścianie, Empire State Building to najsłynniejszy budynek na świecie i jest to zaprezentowane poprzez ujęcia oraz plakaty filmów czy seriali, gdzie budynek ten wystąpił, a jest tego bardzo dużo. Najsłynniejsze zapewne wykorzystanie budynku jednak jest związane z filmami o King Kongu. Jemu poświęcona jest oddzielna sekcja wystawy. Jeszcze tylko ścianka ze sławnymi osobami, które sobie zrobiły zdjęcie na szczycie. I możemy jechać. Tą windą wjeżdżamy na piętro 80.
Welcome to the world's most famous building, and you get to see it built. Keep your arms and legs inside and keep your eyes open. See those hot rivets flying through the air? Nice catch, Lou! Get those planks out of the way, huh? Oh, hey, watch it! We're coming up here! Hey, how do you speak, Jerry? Bucky, you gonna ride that thing all day? Do something useful, will ya? Got it, boss. All right, we're coming up to the 80th floor. You're headed to the top of the Empire State Building right here in the heart of New York City. Kolejno możemy się dostać na 86. Jest jeszcze trzecia winda, która by pozwoliła nam wjechać na 102, ale niestety nie kupiliśmy biletów, aby tak wysoko wjechać. Przyznam się, że nawet nie byłem świadomy, że tak wysoko można wjechać, a tym bardziej, że potrzebne będą dodatkowe bilety. Let's go! Where you guys coming from? Dzień dobry, koleżanka! Dzień dobry. North Carolina. Widok z 86 piętra też nie jest najgorszy, o ile oczywiście uda się przebić przez ludzi. Tutaj nie można być zbyt wybrednym, jeśli chodzi o widoki i robić zdjęcie tam, gdzie się da, a nie tam, gdzie się chce. Ze względu na późną porę udało nam się jeszcze zobaczyć podświetlony Nowy Jork, co jest na pewno warte ceny i walki o miejsce. Merci. 감사합니다. Thank you.